Ci, których byśmy żałowali, no to okej, ich zostawiamy, a ci, których byśmy nie żałowali, to zwalniamy. Według mnie twój zespół, no to jest twoja firma. No to dbasz o tych ludzi, rozwijasz ich, inwestujesz w ich i traktujesz swój zespół jak własny biznes. Często jest tak, prawda, że ktoś odchodzi, jakiś pracownik i jest taka pokusa, żeby sobie pomyśleć, nie, w sumie to i tak go nie potrzebowaliśmy, albo no jak sobie odchodzi, no to niech odchodzi, obrażamy się na niego. Jakiś wstępik najpierw. No dobra. Dobra. Ty zaczynasz? Ja zaczynam? Mogę zacząć, to No do dobra. tego. Tam. Pamiętasz jeszcze, jak to się nagrywało? Nie, ale sobie przypomnę. No to wiem. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Witamy Was po przerwie wakacyjnej, dosyć długiej. Mamy dla Was przygotowane dużo fajnych, ciekawych materiałów, wywiadów z ciekawymi ludźmi, ciekawych odcinków. Mamy też ciekawy pomysł na zaangażowanie nowych liderów, którzy chcieliby przejść przez taki, krótki, ale szybki kurs, jak wejść w tę rolę. Więc będziemy Wam o tym wysyłać maile pewnie już niedługo. A tymczasem zapraszamy na nasz najnowszy odcinek. Dokładnie, zanim przejdziemy, to jeszcze pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego odcinka, to wciśnijcie tam subskrypcję, gdziekolwiek to oglądacie czy słuchacie. Będziecie mieli powiadomienia o wszystkich nowych odcinków, a odcinków mamy zaplanowane na najbliższe 2 lata z góry, więc naprawdę mamy dużo treści wartościowej na przyszłość. I też pamiętajcie o tym newsletterze, zapiszcie się na nerd.management/newsletter, bo dzięki temu będziecie na bieżąco i też pierwsi będziecie wiedzieć o właśnie tym programie, który szykujemy, który się już pojawi niebawem. Dobrze, Paweł. Dzisiaj odcinek, który może zapowiadać się tak trochę kontrowersyjnie, czyli czy będziesz żałował, kiedy twój pracownik odejdzie? Skąd się to wzięło? To jest takie trochę tłumaczenie z angielskiego, jest takie pojęcie jak regretted attrition, czyli ciężko to dobrze przetłumaczyć, ale chodzi o to, żal po odejściu pracownika. Żal to jest takie naładowane emocjonalnie słowo, ale chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę, jeżeli pracownik odchodzi, czy z własnej woli, czy też my mu pomogliśmy, żeby potem zastanowić się nad tym, czy żałujemy tego, że odszedł. I nie chodzi o to, czy to był ktoś fajny, sympatyczny i miło się rozmawiało, tu chodzi o taki żal, powiedzmy, bardziej organizacyjny. Czyli, czy odejście tego pracownika przysporzyło naszej firmie, zespołowi, projektom problemów. Jakie mogą być takie przykładowe sytuacje pracownika, który wywołał ten, w cudzysłowie, żal organizacyjny? No chociażby pracownik, który, jeżeli mamy buzz factor niski albo nawet równy 1, czyli to znaczy, że mamy kogoś, kto jest jedyną osobą, która ma wiedzę na jakiś temat. No to jeżeli taka osoba odejdzie, to na pewno popadniemy w tarapaty. Albo pracownicy, którego trudno zastąpić, bo ma na przykład jakąś wiedzę wyjątkową. Jedyny w swoim rodzaju specjalista i w Polsce jest tylko kilku takich. No to wtedy jest to kłopot dla firmy. Albo tacy pracownicy, których oceniamy jako takie osoby o wysokim potencjale, pracownicy, w których dużo zainwestowaliśmy, inwestujemy. Niektóre firmy mają takie programy, prawda, że kluczowi pracownicy, czy pracownicy właśnie o wysokim potencjale, to są takie osoby, których po prostu żałujemy i cały czas tu mam na myśli właśnie ten żal na poziomie organizacji, kłopot, jakiś problem. Miałeś takie sytuacje, że ktoś od ciebie odszedł i byłeś no oczywiście, w złym miejscu. Tak. Oczywiście, że tak, no bo to jest normalne, kiedy ktoś odchodzi. Dzisiaj sobie też porozmawiamy o tym, co zrobić właśnie w sytuacji, bo to są różne sytuacje kontrowersyjne, bo są takie sytuacje, które są dość proste, ale są też sytuacje, które są trudne, kiedy wydaje się, że no, ten człowiek z nami zostanie na zawsze, a się okazuje, że jednak nie, ma inne plany. I też to jest ważne, żeby to zaakceptować, nie? Że on może mieć inne plany i że tak na dobrą sprawę, jak jest taki świetny, no to i doszedł do sufitu szklanego, no to może się okazać, że dużo lepsze dla niego i tak naprawdę dla całej organizacji, bo nikt nie wykluczył tego, że jeszcze nie wróci. Przecież mamy sami takie przypadki, że ludzie wracają po dłuższym bądź krótszym czasie z większym doświadczeniem i wtedy też to jest bardzo wartościowe dla firmy, więc też to jest takie fajne podejście, nie? Że jak dla kogoś jest dobrze,
No to dla firmy koniec końców też jest dobrze, mimo tych wszystkich kłopotów, ale do tego sobie za chwilę przejdziemy. Także tak jak najbardziej takich przykładów mamy kilka i do nich sobie szczegółowo też będziemy omawiać. No dobra, ale powiedz, jak w ogóle sprawdzić, czy żałujemy takiego człowieka? No bo to wiesz, często się patrzy na przykład właśnie na tych topowych liderów, którzy prowadzą całą organizację na zasadzie, no oni tutaj są od zawsze, byli od zawsze i pewnie na zawsze zostaną, nie? I teraz jakby ostatnia rzecz, która nam przychodzi do głowy, no dobra, no ale to czy w ogóle będziemy żałować, jak oni dają, co się wydarzy? Jak można to sprawdzić? No właśnie, to dotyczy nie tylko zresztą liderów, bo to dotyczy też specjalistów. Mamy takich specjalistów, którzy po prostu są gdzieś mocno osadzeni w tej organizacji. Chociaż to nie jest kwestia tego, ile ktoś jest czasu. No bo może być osoba, która pracuje wiele lat, ale no nie spełnia tych kryteriów, o których mówiliśmy, że jest taką osobą, która spowoduje, że będzie nam trudno. A są osoby, które nawet pracują nie tak długo, ale jednak czy to dostały takie obowiązki, czy jakieś ważne projekty, czy też no, po prostu mają unikalną wiedzę i umiejętności, dlatego ich zatrudniliśmy, przeważnie za niezłą kasę, że no, po prostu ich odejście powoduje problemy. I to, do czego zachęcam, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo wartościowe i bardzo ważne, żeby zacząć właśnie pod tym kątem rozważać, pod kątem tego żalu organizacyjnego, odejścia pracowników. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to warto, nie wiem, w Excelu czy w jakikolwiek inny sposób po prostu zacząć sobie spisywać na przestrzeni lat, jak ludzie po prostu, kto odchodził, żebyście też wiedzieli na przykład jaka to jest skala. Tutaj nasz IT Hub istnieje już ponad 5 lat. Obchodziliśmy ostatnio 5. rocznicę urodzin. Ja mam spisane wszystkie osoby, które odeszły, z informacjami, jakie stanowisko, z jakich przyczyn i tak dalej. No właśnie, i to jest to takie ćwiczenie, które warto sobie zrobić, czyli dla każdej z osób, które odeszły, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy żałujemy tego, ale jeszcze raz podkreślę, nie chodzi o taki żal właśnie emocjonalny, tylko taki w definicji tego pojęcia regretted attrition, czyli czy to jest kłopot dla organizacji, czy to sprawiło kłopot. Czasem z perspektywy czasu to widzimy dopiero, tylko tu musimy podejść bardzo uczciwie, bo często jest tak, prawda, że ktoś odchodzi, jakiś pracownik i jest taka pokusa, żeby sobie pomyśleć, nie, w sumie to i tak go nie potrzebowaliśmy, albo no jak sobie odchodzi, no to niech odchodzi, obrażamy się na niego. To jest takie naturalne, wewnętrzne uczucie. No bo to są te emocje, nie? Tak, to są emocje. Jak odciąć te emocje właśnie od tego. Właśnie, więc nawet jeżeli ktoś jest świetny technicznie i wnosi dużą wartość, to jest ta pokusa, żeby tak emocjonalnie podejść i powiedzieć, no w sumie to wcale go nie potrzebowaliśmy, damy sobie radę. I dajemy sobie radę oczywiście, no bo nasze organizacje, nasze zespoły są elastyczne i no, każdą stratę da się w jakiś sposób z biegiem czasu oczywiście no, pokryć, zasypać. Ludzie się rozwijają, więc to nigdy nie jest taka strata, której nie da się w żaden sposób pokryć. Przeważnie. Jak to się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych, a się okazuje, że jednak się da. Tak. I właśnie zmierzam do tego, że trzeba tak bardzo uczciwie do tego podejść. Nie patrzeć właśnie, jaki kto ma staż, czy pracował 10 lat, czy rok. Nie patrzeć na to, czy go lubiliśmy, czy nie lubiliśmy, czy nas wkurzał, czy nas nie wkurzał. Tylko rozważyć właśnie ten taki żal właśnie pod kątem, czy to sprawiło kłopot naszej organizacji, czy nie. I tutaj no, z definicji takie osoby, które zwolniliśmy, o tym będziemy rozmawiać, albo osoby, które no, sprawiały dużo problemów, czy w trakcie ewaluacji były zawsze jakoś tam bardzo poniżej, no to według definicji te osoby nie wypełniają tego czynnika, tego żalu. Natomiast są takie osoby, które no jednak żałujemy. Spowodowało to problem, spowodowało to kłopot różnego rodzaju. Może to być kłopot właśnie techniczny, straciliśmy jakieś umiejętności, ktoś nie wie jak jakaś aplikacja działa, a może być też organizacyjny, bo ktoś na przykład dobrze facylitował spotkania, czy po prostu wszyscy go lubili i to spowodowało jakiś spadek morale. I kiedy już
na tym przykładzie, którym podałem, kiedy mamy już taką listę, mamy te osoby wypisane, warto dla każdej z osób, niezależnie czy ona ten żal spowodowała, czy nie, warto sobie wypisać takie przyczyny, dlaczego ta osoba odeszła. I no tutaj można się domyślać, można oczywiście z tą osobą porozmawiać. Można, w niektórych firmach jest exit interview, gdzie na przykład HR-y rozmawiają z taką osobą, no a czasem po prostu to się rozchodzi po ludziach. W jaki sposób się dowiemy, z jakiej przyczyny ta osoba odeszła. Żeby odciąć te emocje, o których wspomniałeś, to warto na przykład porozmawiać z biznesem, z product ownerem, z kolegami z zespołu, czy po prostu zebrać informacje. Czasami jest tak, że my jako na przykład menedżer takiej osoby mamy pewną taką subiektywne podejście, więc warto po prostu zebrać te informacje z różnych źródeł, przefiltrować oczywiście i na tej podstawie wyrobić sobie to zdanie. To jest bardzo praktyczne, co mówisz, żeby właśnie zrobić na zasadzie, zebrać taki feedback 360 z każdej strony i tu już mi się taka czerwona lampka trochę pali, bo jako liderzy, zwłaszcza jako team liderzy, nie menadżerowie, którzy zarządzają na przykład całym działem, no to mamy tylko swoich ludzi i teraz może się pojawić u Was w głowach taka pokusa, że w sumie to jest fajne, co tutaj mówisz, tylko to powinien robić HR. Nie? Jaką ma wartość ja jako lider mam z tego, że teraz będę sobie to spisywał i to notował. Mhm. No właśnie, to jest ta wartość, która będzie dla nas, ta wiedza, którą zdobędziemy, bo gdy już się dowiemy, czemu te osoby odeszły, zobaczymy jakieś trendy i na przykład nam wyjdzie, że osoby od nas odchodzą ze względu na przykład na poziom wynagrodzenia, albo ze względu na biuro w słabej lokalizacji, albo ze względu na dług techniczny, albo ze względu na różne inne rzeczy. I wtedy zaczynamy sobie uświadamiać, jakie są problemy. Nie bazujemy tylko na tym, co nam ktoś powiedział, czy na tym, co nam się wydaje, tylko mamy już takie konkretne informacje na temat tego, czemu ludzie odchodzą, czemu odchodzą te osoby właśnie, których odejście stanowi dla nas największy problem, no i możemy zacząć coś przeciwdziałać. Super, to w jaki sposób w ogóle, czy można temu zapobiec w jakiś sposób, bo to jest to już taki efekt końcowy. Człowiek odchodzi od nas, już go więcej nie ma, już go więcej nie zobaczymy i dowiadujemy się po fakcie, że coś było nie tak. Czy to nie jest problem, który jakby można to zmierzyć, jakby zbadać wcześniej, czy to będą ludzie tacy, którzy po prostu trzymać wszystko w sobie, później odejdą i na koniec my się dowiemy, że mamy problem z jakością na przykład kodu i dlatego w sumie to jest 5. osoba, która odchodzi na przykład z firmy. Jak myślisz, jakby to można połączyć? To jest jedna z rzeczy, o której już wcześniej mówiliśmy, jeszcze raz ją przypomnę, czyli nie możemy zakładać, że ludzie będą z nami na zawsze i zawsze musimy mieć takie poczucie, że ludzie mogą zacząć odchodzić. Musimy dbać o to, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby im się podobało, żeby mieli fajne projekty, fajne zadania. Więc to jest jakby taka kluczowa rzecz, która zawsze powinna być na szczycie listy każdego lidera, każdego menedżera. Natomiast wracając do tego pojęcia tego regretted attrition, można zrobić coś, co może zabrzmieć trochę kontrowersyjnie, ale jest jednak fajnym ćwiczeniem. Czyli popatrz na swoich ludzi i zastanów się, czy byś żałował, jeżeli ktoś z nich by odszedł. Pamiętając cały czas, że mówimy o żalu w kontekście problemu, nie tak, na zasadzie smutku. Tak, właśnie to jest tak, że to tłumaczenie tego pojęcia jest na polski powoduje taką pewną dwuznaczność, ale tak, cały czas chodzi o oczywiście takie pojęcie organizacyjne zespołowi, czy po prostu czy przysporzyłoby Ci kłopot, jeżeli ta osoba by odeszła. Tylko ważne, bo tutaj od razu się pojawia taki powiedzmy pierwsza myśl, która się pojawia, to no dobra, czyli ci, których byśmy żałowali, no to okej, ich zostawiamy, a ci, których byśmy nie żałowali, to zwalniamy. Zupełnie nie o to chodzi, oczywiście. Właśnie tu chodzi o coś innego. Ci, których byśmy żałowali, no to trzeba o nich dbać oczywiście. To są pracownicy, którzy są dla Ciebie i dla firmy wartościowi, ale ci, których byśmy nie żałowali, jakkolwiek by to brzmiało okrutnie, musisz zmienić takich, których byś żałował. I to jest właśnie ta praca, którą trzeba wykonać. Czyli musisz z takim pracownikiem mniej lub bardziej formalnie, to też zależy, przygotować jakiś plan naprawczy. Czyli musisz z nim popracować, żeby
żeby po prostu lepiej pracował, żeby spełniał te twoje oczekiwania. To jest też taki moment, kiedy niektórzy sobie zdają sprawę, że w sumie to nie wiedzą, jakie są te oczekiwania, albo się okazuje, że nie wiedzą, czy pracownicy wiedzą, jakie są oczekiwania. Czasem jest tak, że mamy jakieś takie programy ewaluacji, zwłaszcza w większych firmach się to zdarza. No i tam taki pracownik dostaje zawsze gdzieś tam po środku jakąś ocenę, żeby HR-y były szczęśliwe, że załatwiliśmy temat. Ale się okazuje, że nie jesteśmy z nich zadowoleni. Więc to też jest dobry moment, żeby to uspójnić, czyli albo żeby zacząć korzystać z tych programów i faktycznie zrozumieć, po co są, albo żeby jakieś własne kryteria przygotować, no i żeby po prostu zacząć pracować z taką osobą. Oczywiście nie jest to lepsze od zwolnienia z wielu względów, chociażby ze względu na koszty. Zwolnienie pracownika, zatrudnienie kolejnego to są ogromne koszty. Lepiej jednak kogoś utrzymać i skorygować, kogoś, kto jest wdrożony, kto zna się na naszych projektach chociażby, niż zatrudniać kogoś z zera. No a poza tym jest to jednak taka właściwa rzecz, którą trzeba zrobić. Trzeba dać człowiekowi szansę, on musi wiedzieć, co robi źle, jakie są nasze oczekiwania i w jaki sposób może się poprawić. I wiadomo, że często takim ostatnim punktem programów naprawczych, zwłaszcza takich formalnych, które są w wielu firmach, jest zwolnienie. Jeżeli ktoś przez 3 miesiące, 6 miesięcy czy dłużej nie spełnia tych oczekiwań, to też daje nam jakąś możliwość zwolnienia takiej osoby. Zresztą jest to wymagane przepisami. Nie możemy kogoś zwolnić tak po prostu, jeżeli ktoś jest na umowę o pracę, tylko musimy najpierw przez jakiś program naprawczy przejść z tą osobą. Więc podsumowując, taka konkluzja z tego jest, że jeżeli się zastanowimy nad tym, czy byśmy żałowali, że ktoś od nas odejdzie, to musimy szczególną uwagę poświęcić tym osobom, których byśmy nie żałowali, ale właśnie w tym kierunku, żeby ich zmienić w tych, których byśmy żałowali. I najlepsze zespoły to są takie, gdzie byś każdego żałował. To, co powiedziałeś, że ten plan naprawczy ma w sobie taką ukrytą trochę formę właśnie takiej podkładki HR-owej, że dobra, człowiek się, jeżeli się sprawdzi, no to super, bo dążymy do tego, żeby on się sprawdził. Nie dążymy do tego, żeby go wyrzucić, no bo to już jest trochę inny temat. Ale ja na przykład osobiście mam z tym duży problem. Ja mam duży problem z tym, że teraz trzeba nazbierać jakichś papierów, żeby tutaj pokazać, że ktoś się po prostu nie nadaje. Są ludzie, którzy są różni. Teraz też to, co ty mówisz, że ci, których nie żałujemy i nie żałujemy ich z konkretnych powodów, bo się okazało, że to jednak nie robią tego, co powinni, naobiecywali na rozmowie rekrutacyjnej, a się okazało, że tak naprawdę do niczego się nie nadają i jakoś prześlizgnęli się przez te sita, że zbieranie właśnie takich papierów, dowodów na to, że on jest zły, to mi się osobiście nie podoba i nie pasuje do mojego stylu zarządzania, z tego względu, bo według mnie twój zespół, to jest twoja firma, to dbasz o tych ludzi, rozwijasz ich, inwestujesz w ich i traktujesz swój zespół jak własny biznes. I dzięki temu, to siłą rzeczy ci ludzie też nie będą byle jacy, bo będą właśnie na zasadzie nie takiej relacji właśnie szef-pracownik i teraz dobrze szefie, co mi tutaj każesz zrobić, nie? Tylko będzie na zasadzie takiej relacji partnerskiej i wtedy to jest taka fajna relacja, kiedy rozmawiając z drugim człowiekiem, którego może w tym momencie byś się nie żałował, żeby mu pokazać, słuchaj, idziemy, chcemy zrobić to i to, ty chcesz się nauczyć tego, to musimy zrobić razem to i to, nie? Czy idziesz ze mną, czy nie? Jeżeli nie, to po co się razem męczyć, nie? Z jednej strony. A jeżeli tak, to idziemy do przodu. Wydaje mi się, że to jest spójne, czyli wiem, że ty masz awersję do procedur i właśnie tak jak powiedziałeś, gromadzenia papierów, ale jednak w tym twoim procesie takim mniej formalnym nadal jest przedstawienie pracownikowi oczekiwań, nadal jest powiedzenie mu w jakimś tam czasie, słuchaj, nie wywiązujesz się z oczekiwań, pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz i nadal jest ta informacja, słuchaj, nie wywiązałeś się, miałeś tyle czasu, nie udało ci się, to musimy się z tobą rozstać. Więc nadal jest to wszystko, co jest wymagane w taki formalny sposób, tylko to jest trochę mniej formalne.
A wymogi formalne są po to, żeby chociażby, żeby śledzić te postępy, czyli żebyś ty albo twój pracownik, żebyście chociażby pamiętali, co było na tym spotkaniu 3 miesiące temu i na co się umówiliście. Zresztą ja wiem, że ty robisz obszerne notatki i to nie jest tak, że wszystko siedzi w twojej głowie. Do tego nagramy osobny odcinek o tak zwanym learning planie, który używamy do tego właśnie, żeby na bieżąco nie tyle badać, czy będziemy kogoś żałować, ale po to, żeby budować tą ścieżkę rozwoju, tak. Nie? Żeby ten pracownik wiedział dokładnie, że dobra, ja chcę to zrobić, a my oczekujemy jeszcze tego, z całą listą wymagań, a to spokojnie podlinkujemy też tutaj, jak ten odcinek się pojawi za jakiś czas. Także śledźcie i obserwujcie, bo to jest narzędzie, które zdecydowanie Wam pomoże. No właśnie, i to jest w jakiś sformalizowany sposób. Pracownik i Ty jesteście w stanie śledzić to i to jest coś, co robicie zawsze, więc no to nie jest tak, że trzeba jakieś teraz gromadzić dowody rzeczowe czy coś takiego. To jest po prostu zebranie do kupy tego, co i tak robiliście, żeby mieć jakąś formalne uzasadnienie dla HR-ów, że po prostu można to zrobić. No i też ważne, że no wiesz, ludzie są różni. Jeżeli na przykład z kimś nie przypominam sobie takiej sytuacji w mojej karierze, ale zakładając, że ktoś, no nie wiem, byście się rozstali w jakimś nieporozumieniu, no to jednak dobrze mieć te informacje w formie jakiejś właśnie takiej pisemnej, chociażby w mailach czy w notatkach, żeby móc udowodnić takiej osobie, że no zobacz, pracowaliśmy razem przez 6 miesięcy nad tym, żebyś się wyszedł na prostą, nie zrobiłeś tego, no to niestety musieliśmy się rozstać. Tak, dlatego to jest bardzo ważne w tym momencie możesz zrobić pauzę i przejrzeć sobie swoje notatki i sprawdzić, czy na pewno po pierwsze masz wszystkie notatki ze spotkań 1 na 1, czy w jakiś sposób masz właśnie zdefiniowane sposoby i cele i zadania, które dana osoba na przykład chce zrobić, realizuje, czy masz to właśnie spisane, czy masz może to u siebie jakoś zorganizowane, bo jeżeli nie, no to ten odcinek się dużo bardziej przyda niż myślisz i warto zacząć to robić, zacząć spisywać właśnie sobie te notatki, o których mówiliśmy i mówimy od samego początku, żeby spisywać po prostu wszystko, co się da, bo później jest to potrzebne, żeby sobie właśnie przypomnieć, nie? Czy to wszystko idzie w dobrą stronę, czy to idzie w złą stronę, gdzie były problemy, gdzie tych problemów nie było, gdzie były jakieś wyzwania i wtedy to też jest fajny taki materiał wejściowy, tak naprawdę, żeby do tego usiąść i się zastanowić, no dobra, mam te notatki, jeżeli mam nadzieję, że masz. Masz, super. To jeżeli je masz, no to teraz właśnie się zastanowić na bazie tych notatek, też nie wymyślać sobie, nie? Bo wtedy to też jest kwestia nastroju. Bo to jest bardzo takie też emocjonalne, czyli na zasadzie, dobra, to ja mam dzisiaj zły dzień, to nawet najfajniejszych ludzi to ja bym nie żałował, bo ja mam zły dzień. Tak, nie? Oczywiście. To może też pogadajmy chwilę kiedy jest dobry moment, żeby w ogóle usiąść do takiego ćwiczenia. Jeżeli poświęcisz się temu, żeby starać się być jak najbardziej obiektywnym, no to każdy moment jest dobry, ale no musisz mieć świadomość, coś czego powinniśmy jako liderzy wymagać od siebie, to jest właśnie taka świadomość tego, że czasem postępujemy pod wpływem emocji, czasem te jakieś założenia, które czynimy, czy jakieś emocje powodują, że inaczej na coś patrzymy. Dlatego też warto zdobyć te informacje z różnych stron. Czasami też dobrze spojrzeć z perspektywy czasu, czyli zobaczyć, czy to faktycznie był dla nas jakiś kłopot, czy nie, nawet jeżeli to był przejściowy przez kilka miesięcy. No to jest kwestia chyba takiej dyscypliny, żeby uczciwie do tego podejść, że nawet jeżeli pamiętasz, że nie wiem, wkurzył cię ten człowiek, że nie wiem, obraziłeś się na niego albo że nie wiem, nie lubiłeś go, mam nadzieję, że nie ma takich sytuacji, ale mogą się zdarzyć, no to jednak, żeby uczciwie podejść, zastanowić się, czy to był dla nas problem, że ta osoba odeszła, czy nie. Super, ja bym dodał tutaj jeszcze jedną taką fajną rzecz, gdzie zwłaszcza świeży liderzy możecie mieć trochę obawy na początku, albo i nie, żeby jak już zrobicie sobie tą listę, czy będę żałował tego człowieka z argumentami, najlepiej właśnie wypisać sobie wszystkie za i przeciw, najlepiej w takich kolumnach, ale też właśnie przegadać ze swoim menadżerem czy z HR-ami. Nie? Pokazać na zasadzie, nie zamiatać wszystkie problemy pod dywan, że na zasadzie tego człowieka, nie, ja go nie żałuję. Ja w sumie najchętniej to bym go dzisiaj wywalił, ale w sumie robi jakąś tam tą swoją robotę, ale to nie ja, bo ze swoim szefem o tym nie pogadam, bo będzie myślał, że tu u mnie źle się dzieje. Tak. Także to myślę, że to jest też dobra taka rada, żeby współpracować razem. Tak jak my współpracujemy razem, czy tak samo jak współpracujemy z Olą, która jest odpowiedzialna tutaj za nasze HR-y. I to jest właśnie wtedy taka fajna relacja, bo nie dość, że masz feedback od różnych ludzi,
no to weryfikację też masz od różnych ludzi i wtedy jeszcze można wyciągnąć, że nie, w sumie zobacz, że to, co Ci się wydaje, że to było takie nie do końca może dobre i w sumie masz to wpisane jako punkt, który byś żałował, to może tak naprawdę nie jest wcale takie złe i też dzięki temu się nauczyliście czegoś i poszliście do przodu. Nie? Mhm. Tak, to jest właśnie to skonfrontowanie swojego punktu widzenia z innymi, które powoduje, że łatwiej ten obiektywizm uzyskać. Tylko jak będziesz rozmawiał z innymi na ten temat, to wydaje mi się właśnie, że użycie tego pojęcia żalu jest zbyt emocjonalne i można to jakoś lepiej opakować. Słuchajcie, jeżeli znajdziecie jakiekolwiek lepsze słowo na to, wpiszcie w komentarzach, jak można to nazwać, ponieważ no... Ja nie byłem w stanie znaleźć. Szukaliśmy i wszystkie były tak głupie, że stwierdziliśmy, że nie. Zwłaszcza, że większość literatury na ten temat jest po angielsku i tam jest właśnie ten regret, to trochę inaczej brzmi. Tak, oczywiście podlinkujemy wszystko tutaj w notatkach. Tak, oczywiście. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną taką ciekawą rzecz wartościową, która dotyczy tego, że w przypadku pracowników, którzy odchodzą stosunkowo wcześnie, mi się wydaje, że tak 1,5 roku to jest taki dobry okres, warto wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy z nimi na rozmowie rekrutacyjnej. Mam nadzieję, że macie takie notatki i zobaczyć, co mogło spowodować, że ta osoba postanowiła odejść. Warto nie tylko sobie zapisywać odpowiedzi na pytania techniczne na przykład, czy jakieś inne, które udzielała ta osoba w czasie rozmowy, ale również o czym rozmawialiśmy, jakie miała pytania, co jej przedstawiliśmy. I no warto po prostu do tego wrócić i zastanowić, co mogło pójść nie tak. Na przykład, co z oczekiwań tej osoby spowodowało, że jednak stwierdziła, że to nie jest dobre miejsce dla niej do pracy. Fajne są takie pytania, gdzie na przykład staramy się dojść do tego, co jest ważne dla tej osoby i potem można, po pierwsze nie powinniśmy zatrudniać osoby, której tych takich oczekiwań najważniejszych nie jesteśmy w stanie spełnić. Nie można zatrudniać ludzi za wszelką cenę, bo to będzie kłopot, ale może być tak, że wydawało nam się, że spełniamy, że jesteśmy dopasowani, a potem jednak się nie udało. Więc warto po prostu do tego wrócić i ten nasz proces rekrutacyjny usprawnić, czyli albo lepiej doprecyzować coś, albo jeszcze jakieś inne spotkanie, albo bardziej dopytać o jakieś rzeczy, więc po prostu warto tutaj wrócić. No właśnie, podsumujmy ten odcinek. Na samym początku chcieliśmy Was zachęcić do tego, żebyście zdali sobie sprawę, dlaczego ludzie od Was odchodzą, jakie są tego przyczyny, no i mogli coś poprawić, ale z drugiej strony też zdali sobie sprawę, odejście których pracowników będzie dla Was problemem, a których nie. I paradoksalnie zachęcamy Was do tego, żebyście skupili się na tych, których byście nie żałowali, żeby właśnie pomóc im wejść na ten wyższy poziom, żeby też ich odejście było dla Was problemem. Oczywiście nie w negatywnym sensie, czyli nie chodzi o to, żeby ten buzz factor zmniejszać, tylko właśnie przez to, żeby byli wartościowymi pracownikami, którzy mają duży wkład. To tyle na dziś, także życzymy Wam świetnego tygodnia i widzimy się już za tydzień we wtorek. Wracamy do regularnych odcinków, więc spodziewajcie się już nas w najbliższy wtorek 8:00 na Waszym mailu. Cześć! Cześć!